Bardzo dziękuję za wsparcie Andrzejowi, Damianowi oraz Marzenie. Cześć, hello, Siostok. Witam w kolejnym odcinku. Tak trochę dziwnie mi się mówi w kolejnym odcinku. Może dam jakąś nazwę temu programowi. Benedykt przedstawia, Benedykt prezentuje. Jeszcze nad tym pomyślę. Miło, że jesteście. Na wstępie tradycyjnie zapraszam na grupę na Facebooku Retro z Serca i z Pasji. Link macie w opisie. Druga rzecz, którą już tradycyjnie również prezentuję w tych odcinkach, to prośba o wsparcie finansowe w walce z chorobą nowotworową. Pokażę Wam ciekawostkę. W październiku, widać, aplikowałem w Wielkiej Brytanii tak zwany PIP. Jest to taki specjalny dodatek dla osób chorujących. On otwiera szereg możliwości w Wielkiej Brytanii, to znaczy mogę aplikować o zniżkę na tak zwany council tax, mogę aplikować o inne benefity. On jest, powiedzmy, taką drogą do tego wszystkiego. W październiku zaaplikowałem. Dzisiaj otrzymałem SMS-a rano z informacją, że nadal nie rozpatrzyli mojej prośby. Pokażę Wam całość, bo to nie jest żadna tajemnica służbowa. Kto chce, może sobie zrobić pauzę i przeczytać. A bohaterką dzisiejszego odcinka będzie, albo bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Mediator 3000-4000 Tower. Czołówka. Gdzieś w okolicach 2016 roku, tak mi się wydaje, kupiłem sobie nówkę sztukę Mediatora w firmie L-Box bezpośrednio ze sprzętowym fixem. Za chwilę Wam o tym opowiem, ale zacznijmy od początku. Mediator to jest produkt polskiej firmy L-Box, pochodzącej z Krakowa, działającej, ja nie wiem odkąd L-Box istnieje, no chyba od początku lat 90. Będę ich musiał w końcu zapytać, kiedy rozpoczęli działalność. W 2002 roku, sprawdzałem, ta firma wyprodukowała do Amigi 3000 Tower oraz 4000 Tower Mediatora. Jest to tak zwany bridgeboard, który umożliwia podłączenie kart PCI do Amigi. Tą część wpinamy do slotu Zorro, montujemy to w Amidze, skręcamy śrubki, podłączamy logikę, o tym za chwilę też powiem, zasilanie i możemy wkładać obsługiwane karty PCI. Ja tutaj pod ręką mam dwie w tej chwili. Pierwsza to jest Voodoo 3 3000. Skąd ja wiem, że to jest Voodoo 3 3000? Można to bardzo łatwo odróżnić po oryginalnym radiatorze. Karty z serii 3000 miały srebrny radiator skręcony na śrubkach. To zresztą tutaj widać. Znaczy to nie są śrubki, tak faktycznie to są takie dystanse. Natomiast Voodoo 3 2000 miała radiator mały, czarny, na stałe przylepiony do GPU. Taka właśnie ciekawostka. Uważam, że przydatna. No a tej karcie chyba zrobię kolejny odcinek, bo jest tutaj o czym opowiadać. Drugą kartą, którą tutaj mam pod ręką, jest Ragnarok z procesorem G3 800 MHz. Jest to taka modułowa karta. To jest właściwy Ragnarok i on jest przykręcony do takiego adaptera. Karta jest 64-bitowa. Tutaj za pomocą taśmy izolacyjnej na wszelki wypadek odseparowałem od reszty sprzętu piny, aby uniknąć jakiegokolwiek zwarcia. Ciekawostką jest to, że tutaj jest wiatraczek, ale nie ma radiatora. I wentylator dmucha bezpośrednio na procesor. Nie ma radiatora. Też taka ciekawostka. Prócz tych dwóch kart można tutaj podłączyć kartę dźwiękową, kartę sieciową, kartę USB. Prócz Spidera USB nie działają inne karty USB. Spider jest zesparowany z mediatorem. O kartach telewizyjnych wspominałem. No i jest cała rzesza kart, których sterowniki zaczęły powstawać, ale nie zostały dokończone. Mam tu na myśli sprzętowe dekodery MPG do filmów DVD oraz między innymi sterowniki do Sound Blastera 5.1. Tutaj mamy samo PCB, nie ma żadnych układów scalonych, jest kilka kondensatorów i nic więcej się tu nie dzieje. Mam tutaj sprzętowy fix, który wyposaża ten mediator w zasilanie 3,3 V. Aktualnie z tego zasilania korzystają niektóre wersje Ragnaroka.
ta na przykład nie korzysta, bo karta sama w sobie konwertuje te zasilania, nie ma potrzeby 3 V, ale na przykład większość Radeonów korzysta z napięcia 3 V, którego ten mediator nie dostarcza oryginalnie, ale na moją prośbę panowie z firmy Elbox, za co oczywiście bardzo mocno dziękuję, dorobili mi oryginalnie takiego sprzętowego fixa i 2 sloty są wyposażone w napięcie 3 V. Mam tutaj moją bardzo grubą taśmę izolacyjną. Tak ona wygląda. Korzystam z niej często, jeśli chodzi o Amigi. Pokażę wam, jak to wygląda, ten sprzętowy fix. Tak to zostało zrobione przez panów z Elboxu. Naprawdę fachowo i profesjonalnie. I mediator służy mi do dnia dzisiejszego. Tutaj bym właściwie musiał dołożyć trochę tej taśmy, ale to już później zrobię. Pogadajmy o logice tak zwanej, czyli sercu całego mediatora. Bez tego mediator nie działa. Montuje się to w ten sposób, że spinamy magistralę Zorro z magistralą PCI w ten właśnie sposób. Mediator ma 6 slotów PCI, ale tylko 5 jesteśmy w stanie wykorzystać. Jeden jest zarezerwowany dla mediatora, dla logiki. No i ten slot jest bardzo blisko umiejscowiony tej logiki, przez co właściwie nie da się tutaj zamontować karty graficznej. No, jeśli by ktoś zamontował, to naprawdę kiepsko to będzie wyglądać. Nie polecam. Jedyne faktycznie, co się tutaj zmieści, to Spider PCI. Na logice z mediatora mamy dużo ciekawych rzeczy. 9 układów Mach. Zapewne w dzisiejszych czasach dałoby się to zrobić na jakimś jednym Xilingu o większej pojemności. No ale tak faktycznie by się to wiązało z przeprojektowaniem całego mediatora od początku, podejrzewam. Bo jeśli byłaby to sprawa prosta i pomogłaby to obniżyć koszty produkcji, to pewnie Elbox zrobiłby to już dawno temu. Mamy oscylator. Co ciekawe, w różnych wersjach mediatora te oscylatory mają różną wartość. Na przykład mój kolega, pozdrawiam Buli, ma 66 MHz. Ja mam 33. Numer seryjny oraz 3 zworki. Pierwsza ona jest Master i ona jest używana, miała być używana do Shraka PowerPC. Shrak PowerPC to była karta z procesorem G3 bodajże, albo G4, już nie pamiętam. Miała być wzorowana na Sonecie Crescendo. Ile w tym jest prawdy, nie wiem do końca. Natomiast obydwie karty wizualnie były podobne, przynajmniej w reklamach, bo Elbox już reklamował swego czasu tego Shraka PowerPC. Nigdy go nie wyprodukował. Z tego, co panowie z Elboxu mówili i panie, bo też tam jedna pani się kiedyś wypowiadała, to miała to być produkcja Elboxu, czyli nie tak, że kupowali karty i je przerabiali, tylko miały być karty produkowane przez firmę Elbox. No i właśnie ta zworka miała być zamykana w momencie, kiedy instalowaliśmy tą kartę. Druga zworka to jest WinSize. Chodzi o okno pamięci. Można ustawić to w 2 trybach. W tej chwili jest 512 MB. Jeśli zworkę wyciągniemy, mediator otrzyma 256 MB. Okno. Zasadniczo w latach 2000 było to kompletnie bez znaczenia, bo nikt nie miał karty graficznej, która by miała więcej niż 256 MB pamięci. Jeszcze wtedy takich nie było. Teraz już są. Na przykład mając Radeona 256 MB, no to jesteśmy na granicy okna adresowego, ale mając Ragnaroka, on ma wbudowane 512 MB pamięci. Musimy tą zworkę zamknąć, aby całą dostępną przestrzeń adresową otrzymał mediator. No bez tego nie chce działać nam Ragnarok. Trzecia zworka, Swap Config, zmianę kolejności adresowania dokładnie. Tą zworkę zamykamy, jeśli używamy kart z obsługą DMA na 0.3. Mam tu na myśli na przykład kontroler A2091 z Kazi, albo na przykład Xsurfa 100. U mnie ta zworka jest otwarta, Xsurf działa w trybie 0.2. Ja uważam, że jeśli Elbox by się kiedyś zdecydował na upgrade tego mediatora i faktycznie zainstalowanie tutaj Xilinga, no to ta płytka mogłaby być naprawdę dużo mniejsza. Albo by się dało to zmieścić tutaj,
i uniknąć tym samym stosowania tej logiki. No, ale to już decydują włodarze w firmie L-Box. Ja sobie mogę co najwyżej pomyśleć, pomarzyć, a w nocy mieć tak zwany mokry sen amigowca. Pamiętam, że w okolicach roku 2000, jak zaczęły się pojawiać te mediatory, no to ludzie myśleli o tym, że Amiga wróci do tak zwanego mainstreamu, że to się znowu odrodzi, tak? Bo można sobie Voodoo zamontować, można sobie sieciówkę zamontować, nowoczesną kartę dźwiękową. Cuda nie dziwę. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło, bo Amiga sama w sobie zaczęła umierać w 1990. Wtedy pojawiły się pierwsze objawy zgnilizny. Ale ja zrobię o tym osobny odcinek, bo odbyłem kilka ciekawych rozmów z amigowcami, ale jak powymienialiśmy się argumentami, no to faktycznie panowie stwierdzili, że coś jest na rzeczy. Będzie o tym osobny odcinek, bo to jest taki fajny felieton. Ja postanowiłem coś takiego zrobić po obejrzeniu filmu z kanału Turbo Świnka Morska o Walkerze, więc będzie polemika, taka konstruktywna. Ja ten odcinek chciałem nakręcić jak najszybciej, ponieważ chcę tą Amigę składać. Moja Amiga 4000 jest już w obudowie. PC Big Tower zamontowana. No, przeszkadzają tutaj trochę kabelki ze SCSI, trudno. W każdym razie bardzo chcę już zamontować tutaj mediatora i zacząć używać tego komputera, kręcić kolejne odcinki. Jak widzicie, mam już tutaj pomontowane dystanse. O, tutaj widać 2. Gdzie się schowała reszta? Tutaj jest 3, 4 i jest 5. Bo strasznie długo czekałem, aż ta Amiga do mnie wróci. No i chcę czerpać radość z tego, co mi sprawia satysfakcję. A Amiga mi sprawia satysfakcję. No to tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście nie ostatnim, bo o Amidze 4000 Tower będzie więcej odcinków. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Do następnego razu. Bye bye. Wisont lataśro. Bocianot nem nodzion tu dok modzior ul.